Dla porównania do aut konwencjonalnych mamy tutaj taką grubą toczkę za ćwiartkę, czyli za 250 000 złotych. I jest to elektryczny Volkswagen ID.4 i może powiem Wam przez chwilę, dlaczego wolałbym takiego standardowego Tiguana 1.5 za 190 000 od takiego ID.4 za 250 000. Jest dużo większym samochodem, to prawda. Ma większe felgi, 20. Cena tego akurat modelu 252 000 złotych. Wygląda okazale, biała perła. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi w tym aucie i dlaczego ja bym go nie wybrał. System bezkluczykowy, podświetlane klamki. Nie trzeba wtedy podświetlenia w lusterkach. W lusterkach mamy jedynie kamerę, jak widzicie. Jest wersja Pro, czyli z mocniejszym silnikiem. I zobaczcie, fotele zupełnie jak w Tiguanie, bez elektrycznej regulacji. Ten sam plastik w aucie za 250 000. Wsiadamy. Mamy tutaj już na pierwszy rzut oka Piano Black. Aż mnie cofa. Piano Black, które już jest całe utłuszczone. Mamy tutaj regulację podnoszenia przednich, jak i tylnych okien. 2 przyciskami, jeżeli chcemy tylnie podnosić, to musimy tu nacisnąć i tu wyłączyć. Jeżeli chodzi o przestrzeń pasażerską, to miejsca jest pod dostatkiem. Kierownica już jest w pełni dotykowa. Samochód się uruchomił, słychać jakiś szum. Mamy taki mały przełącznik trybów jazdy z przodu. Jesteśmy w trybie parkingowym oczywiście. Ekran nie jest jakiś fenomenalnie duży. Oczywiście mamy tutaj regulację, przyciszanie, pogłaśnianie. Cała czarna podsufitka. Tutaj mamy system. Wyłącz się, nie chcę tych nawiewów. Mamy tutaj patrzcie po tak to działa. Tak wyłącza się. Nie chcę ogrzewania. Wyłącz ogrzewanie. Wyłącz, skarbie, ogrzewanie, proszę. Coś się wyłączyło. Ok, ustawianie temperatury jest w miarę logiczne. Natomiast działa to... A tutaj mamy co? Szybkość? Bo tutaj pokazuje głośność, ale tak chcę zmniejszyć. Będzie działać? Ekran dosyć przyzwoicie działa. Zaloguj, podgrzewanie foteli, wielostopniowe ogrzewanie na stopy, ustawienia, klimatyzacja klasyczna. Tak, chcę wyłączyć. O, udało się. O matko, dużo to zajęło. Tu mamy ten mały ekranik, bo większy nam jest niepotrzebny. Śmieszne te przełączniki. Mają zupełnie inny kształt. Wracamy do kształtu przełączników z Ibizy z 2007 roku. Panel dotykowy jak w Cuprze, w Leonie, w Formentorze i w innych. Ekran jest dokładnie taki sam jak w Cuprze Born, w wszystkich elektrykach. Tutaj mamy tunel środkowy, który nie jest niczym zajęty. Nie mamy tu ani hamulca ręcznego, ani lewarka zmiany biegów, z racji tego, że zmieniamy tutaj po prostu tym pozycjometrem. Za to mamy tutaj coś, czego nie rozumiem. Jest tu tyle cup holderów, że samochód jest iście amerykański. Podłokietnik spoko, no bo jest pojedynczy. Każdy ma swój. Dalej mi to wieje. Dalej tutaj jest jakiś kłopot. Też audio jest tu, ok. Włącz mi klimatyzację. Classic klimatyzacja i wyłączyłem, przecież nie wieje. Chcę klimatyzację wyłączyć. Dobra. Aha, jest na auto. Ale nie chcę, żeby wiało w ogóle. Chcę wyłączyć. Podgrzewanie kierownicy, tutaj grzanie stołków. Ale nadal wieje. Nie wiem co on robi. Wyłączyć? O, matko. Ale problem. Ok, mimo że jest wyłączone na 0, to wieje.
Wyłączamy klimatyzację. Wracam do tematu dalej. Cup holder jeden, drugi ogromny, trzeci z taką przesuwką. Tutaj pod tym, jak widzicie, pod tą rozetką. Tutaj mamy wyjście, dwa wyjścia USB-C i tu mamy ładowanie telefonu. Ale co Wam jeszcze pokażę? Wkładamy tu palce, wyciągamy. Mamy kolejne ładowanie telefonu. No, nie wiem. Ciężki temat. Jeżeli chodzi, teraz wróćmy do tego, jeżeli chodzi o plastiki. Tutaj jest miękki plastik, tutaj jest twardy plastik, szorstki, chropowaty i tutaj jest taka ekoskóra, czuć, że to jest sztuczna świnia mocno. Tutaj mamy miękko, ale tutaj mamy całe, to pomijamy oczywiście, ale tutaj mamy taki twardy, wieśniacki plastik rodem ze wszystkich Volkswagenów aktualnie produkowanych. Zobaczcie schowek. Miękkie otwierania, zero wyściełania, zero podświetlenia. Auto za ćwierć bańki, nie? Jeżeli chodzi o oświetlenie, nie jest intuicyjne i ten dotykowy panel, z tego co wiem, to w większości modeli po prostu się psuje. Nie wiem, może jest ładny wizualnie, ale tutaj mamy LEDowe podświetlenie osłon. Tak więc, no nic specjalnego nie ma tutaj w tym aucie. Jedynie co to może, faktycznie te podłokietniki są fajne. Ale czy ja bym zdecydował się na takie auto, żeby mieć takie podłokietniki, nie mieć skrzyni biegów i mieć ograniczony zasięg? Raczej nie. Tak to plastiki, to piano black. Przede wszystkim zobaczcie, jaka tu jest ilość piano black. To wszystko będzie porysowane masakrycznie. Kolejny taki bajer, który jest w zasadzie tylko detalem. Są to przyciski play pause na pedałach. Przyspieszenia i hamulca. Fajna sprawa. Fotele oczywiście, tak jak mówię, materiał jest średni, 100% ekologiczny. Nie mamy nawet schowka pod fotelem pasażera, pod fotelem kierowcy. Tutaj wnęki, jak widzicie, nie są wyścielane. I tutaj jest tylko na dnie materiał. Tu powinno być prawdopodobnie miejsce na przycisk elektrycznie otwieranej klapy, ale ona nie jest elektrycznie otwierana. Pokażę Wam jeszcze teraz miejsce z tyłu. W większości teraz Volkswagenów taki detal jak ten znaczek tutaj, i to jest takie ciekawe rozwiązanie. Natomiast przejdziemy do klapy bagażnika. Potężny spoiler tylnik razem z klapą unoszony. Gdzie tu złapać? Szukamy, tu nie ma, to nie działa, a to jest dopiero tutaj na dole. Obstawiam, że często brudne. Klapa jest potworna, potężna. Jak widać, nie ma tutaj przycisku elektrycznego zamykania. Bagażnik jest też przepastny. Nie wiem, myślę, że 600-700 litrów to jest mało powiedziane. Tutaj wpadli na pomysł, żeby zrobić podwójne oświetlenie przestrzeni bagażowej, tak jak ja sobie w Aronie zrobiłem. I tutaj jest wyjście na 12V gniazdo. Jedyne miejsce pod tą podłogą podwójną to jest tutaj schowek, obstawiam na kable. I w zasadzie tyle, tam pod spodem nie mamy zupełnie nic, tak wysoko jest poprowadzona podłoga ze względu na baterię. Bagażnik jest duży, to trzeba przyznać. Robi dobre wrażenie. Auto ogólnie też przyciąga wzrok, natomiast przyciąga wzrok, to jest taki, dla mnie to jest taki właśnie większy SUV elektryczny. SUV? No tak, no prześwit jakiś jest. Pokażę Wam jeszcze właśnie, jak wygląda ten samochód w tylnej części przestrzeni pasażerskiej. Zobaczcie, koła to są te opływowe. Felgi mają za zadanie dodatkowo niwelować opory powietrza. Zobaczcie, co z tyłu jest. Kiedyś wszyscy by się śmiali, a tutaj mamy z tyłu hamulce bębnowe. Serio. To jest pewnie system jakiejś rekuperacji, również rekuperacji energii. Natomiast z tyłu jest bęben. To jest po prostu żart, nie? Z przodu prawilne hamulce tarczowe, dosyć spore. Jak na taką felgę to są 19, 235, 55, 19. Jak mówiłem już wcześniej, wersja Pro. Bezkluczykowe otwieranie przednich drzwi. Tylnie są bez tego systemu. Klamki są dosyć ciekawe. Zobaczcie teraz tył. Aucie
250 tysięcy złotych. To jest zwykły volkswagenowski plastik. Jedyny element miękki jest tutaj. Schowki niewyścielane. Zupełnie goły plastik. Natomiast wsiądźmy do środka. Wysoko się siedzi, wysoko trzeba nogi stawiać. Bardzo płaska jest przestrzeń tutaj pasażerska, natomiast jest dosyć wysoko i przy moim wzroście 1,80 m no niestety nie wiem, trzy palce powierzchni nad głową w drugim rzędzie siedzeń to nie jest za wiele jak na takich gabarytów auto, bo naprawdę jak widać jest tu dosyć sporo miejsca. W Tiguanie jest go więcej, ale nie można narzekać. Podświetlenie przestrzeni na nogi jest nawiew na drugi rząd siedzeń, bardzo nisko. Ciekawy jestem jak on się sprawdza tutaj, bo jest bardzo, bardzo daleko ustawiony. 2 wyjścia USB-C. Oświetlenie LEDowe, nie wiem na jakiej zasadzie działa, bo nie ma tu żadnego przycisku. O, widzicie? Coś się udało zrobić. O tak, przyciemniłem. Aha, tak się zapala. Ale też widziałem, że da się je przyciemniać i rozjaśniać. Dziwny patent, dziwne rozwiązanie. Auto takiej klasy, najgorsza wada to jest właśnie wykończenie wnętrza. To jest brak podłokietnika. To jest dużo mniej miejsca z przodu, z tyłu. Z przodu nawet nie można narzekać. Natomiast z tyłu brak miejsca. Auto sporych rozmiarów, natomiast we wnętrzu bardzo traci. I dlatego nie zdecydowałbym się i wybrałbym takiego Tiguana, który ma więcej miejsca, który jest lepiej wyposażony, przyjemniejsze materiały, lepsze rozwiązania. No przede wszystkim nie ma tego morza plastiku. Czuć tutaj tą niby ekologię pozorną, tylko pytanie, czy ten Tiguan będzie jeździł 10 czy 15 lat? Czy ten ID4 będzie jeździł 10 czy 15 lat bezawaryjnie? Trudno mi powiedzieć. Raczej ten nie. Tak znając teraz zasady, że auto elektryczne ulega kolizji czy wypadkowi jest złomowane, no to raczej nie wróżę tutaj przyszłości zbyt dużej. Auto nie najgorsze, natomiast jak dla mnie zupełnie skreślone. Nie za ten hajs. Fotele przednie nie posiadają regulacji odcinka ledźwiowego, mimo że tutaj dokładnie widać, że powinna być, czyli to nie jest najbogatsza wersja, a mamy 250 000. Schowek, tak jak widzicie, goły plasticzek czarny. Tu jest jedynie podświetlenie, jakiś rodzaj ambientu i w zasadzie tyle. Nie za ten hajs, moi drodzy, ja bym się nie zdecydował na zakup takiego samochodu. Co wy na to? Dajcie znać. Alternatywą dla tego ID4 jest mniejszy ID3. Jest to Cupra Born. I taki samochód kosztuje 222 tysiące złotych. Dokładnie Cupra Born nie jest najmniejszy, natomiast zasięg i to, co oferuje sobą za taką cenę. W ID3 gryzie się kilka koncepcji. Mamy podświetlaną klamkę, system bezkluczykowy i normalną wkładkę zamka. Średnio. Wnętrze, podobnie jak w ID4, piano black. Tutaj jest materiał, to jest w miarę miękkie, natomiast tutaj dół to jest zupełne morze plastiku. Również wsiadamy, mimo tego, że auto jest nie za wysokie, to bardzo wysoko się siedzi, ze względu na to, że siedzimy na bateriach. Tutaj nam się podświetliła kierownica. Jest też ten system. Tutaj mamy wbudowany większy ekran. Zdecydowanie poprawiam wizualnie tą atmosferę w tym samochodzie. No, też mamy podświetlone daszki. Tutaj mamy takie przeszycie na desce rozdzielczej. Zobaczmy schowek. Przyciskiem otwierany. Trudno go znaleźć. Natomiast schowek nie wyścielany, nie podświetlony. Jedynie co to miękkie otwieranie. Tutaj mamy całą tą konsolę środkową. Mamy oczywiście ładowarkę jedną. Tu mamy schowek na dwa telefony z taką przesuwaną klapką.
Tu mamy cup holder. Tutaj jest siatka do schowania jakichś rzeczy. Nie wiem, do czego miałoby służyć. Natomiast nie pokazałem Wam jeszcze. Tutaj jest przestrzeń pusta i dywan normalnie wyścielany. Tak samo jest w ID4. Zaraz przebitkę Wam wrzucę. Tutaj w ID4 jest jeszcze ten patent, że tunel środkowy jest, że tak powiem, zawieszony w powietrzu. Mamy tutaj tą przestrzeń. Tutaj mamy czujnik alarmu, czarna podsufitka i w zasadzie niczym się nie różni. Podobnie jak w Seacie, nie są regulowane pasy na wysokość. Wada, według mnie bardzo duża wada. No i tutaj mamy również te podłokietniki regulowane osobno dla każdego, dla kierowcy i pasażera. Pokażę Wam jeszcze coś śmiesznego z tyłu, co znalazłem. A mianowicie tutaj już mamy czarny, twardy plastik, paskudny, najpaskudniejszy z paskudnych. Włączymy trochę światła, czy to coś da. I zobaczcie, tutaj w ID3 jest podłokietnik dla drugiego rzędu siedzeń z cup holderem. Natomiast żeby otworzyć to, nie otworzymy. Zobaczcie, prześwitują tutaj uchwyty i żeby opuścić, trzeba podnieść podłokietnik. I dopiero można się dostać do przestrzeni pasażerskiej. Co za głupota. Albo oszczędność miejsca po prostu. Bagażnik też nie jest przepasny. I mamy auto za 220 000 bez nawiewu na drugi rząd siedzeń. Nie do pomyślenia. Przed wojną nie do pomyślenia. Ale za to mamy duży ekran i elektrykę jesteśmy ekologiczni. Z przodu tarcza, a z tyłu bęben. Czy tam system rekuperacji. Jak uważacie? 223 000 złotych.